Cześć! Dzisiaj opowiem Wam, jak nie dać się oszukać przy wyborze urządzenia do oczyszczania wodorowego. Omówimy sobie najważniejsze punkty, które musi spełnić odpowiednie urządzenie do oczyszczania wodorowego, tak żeby generacja wodoru była oryginalna i żeby w ogóle miała miejsce. Niestety na rynku mamy wiele urządzeń, które udają tego rodzaju technologie i trzeba wiedzieć, w jaki sposób je rozróżniać. Po pierwsze, musimy skupić się na odpowiednim generatorze, czyli odpowiedniej technologii, która w ogóle daje nam możliwość wytworzenia się wody wodorowej. Woda wodorowa nie bierze się z powietrza, nie bierze się znikąd, tak? Ten wodór w wodzie musi zostać wygenerowany na zasadzie procesów fizycznych, biochemicznych, które tę wodę nasycają wodorem. I do tego jest nam potrzebny bardzo prosty mechanizm, który jesteśmy w stanie rozpoznać gołym okiem. To nie jest żaden mikroprocesor, który jest umieszczony gdzieś w środku maszyny, jak czasami niektórzy mówią przedstawiciele, że gdzieś tam ktoś siedzi w środku, czy coś jest w środku i ten wodór wytwarza. Nie siedzi tam żaden mały człowieczek z pompką i nie pompuje tego wodoru do wody. Tutaj ważne jest to, żebyśmy mieli dwie elektrody, przez które i dzięki którym będzie następować proces elektrolizy. Musimy mieć anodę, musimy mieć katodę. Anoda jest elektrodą dodatnią, katoda jest elektrodą ujemną i przy elektrodzie ujemnej będzie zbierał nam się wodór i będą nam się zbierały również jony wapnia i magnezu. I o tym powiem również za chwilę, bo to jest bardzo ważne. Jaką wodę będziemy wykorzystywać przy oczyszczaniu wodorowym i do generacji wodoru. Więc pamiętajmy po pierwsze o dwóch płytkach niezależnych. Tak? To nie może być jedna spiralka, która wygląda jak taka spiralka do podgrzewania wody, bo to też nie ma w ogóle sensu i nie ma racji bytu i nie będzie nam tego wodoru wytwarzało. No i przejdźmy sobie do clou tak naprawdę, czyli do tego, jaka musi być woda przy generacji wodoru, czyli wytwarzaniu tego, co chcemy, tak? Tego, co będzie tutaj zbawiennym składnikiem. Ano, musimy wziąć pod uwagę wodę mineralną. To nie może być woda destylowana, dejonizowana, bo ona w ogóle nie przewodzi prądu. Musimy mieć wodę, która ten prąd będzie przewodzić, tak? Bo tutaj dochodzi do reakcji elektrycznej, elektrofizycznej, elektrochemicznej, czyli do reakcji anodowej i do reakcji katodowej i ona następuje właśnie w wodzie, która prąd przewodzi. Więc to, że ktoś mówi, że nie możemy mieć wody mineralnej, bo woda mineralna będzie nam zapychać urządzenie, będzie się osadzać kamień, no ten kamień będzie się osadzać i on musi się osadzać, tak? Bo to jest gwarancja tego, że to urządzenie jest oryginalne. Jeżeli woda będzie dejonizowana, to w ogóle tutaj nic nie będzie się działo, więc kamienia nie będzie, ale nie będzie też wodoru i zabieg będzie kompletnie nieskuteczny. Więc pamiętajmy o odpowiedniej wodzie mineralnej, o twardości do 500 mg na litr, czyli stężenia jonów wapnia i stężenia jonów magnezu. To znajdziecie na każdej wodzie butelkowanej, każdy producent takie oznaczenie powinien umieścić. Ważne jest również to, żebyśmy mieli odpowiednią przesłonę i odpowiednią przegrodę. Ta przegroda jest obligatoryjna. To nie jest tak, że producent wytworzy nam taki generator, który jest bez przegrody i co z tego, że mamy anodę i katodę, jak bez przegrody ta woda będzie się nam mieszać, czyli woda wodorowa i woda niewodorowa będzie się mieszać, więc tam nie będziemy mieć tak naprawdę żadnej skuteczności. Tutaj musimy mieć przegrodę, która będzie nam oddzielać dwa środowiska, czyli dwa środowiska, gdzie mamy wodę wodorową i mamy wodę niewodorową, czyli wodę z wolnym tlenem. I woda, co najważniejsze, wodorowa będzie miała pH zasadowe, woda niewodorowa będzie miała pH kwaśne. Więc tutaj te środowiska dwa, te różnice pH nie mogą się mieszać. Więc ważna jest odpowiednia przegroda z odpowiednią uszczelką. Co jest ważne przy takiej przegrodzie, to taka nanomembrana, która będzie dawała nam pewną półprzepuszczalność, ponieważ ta woda i te atomy wodoru i atomy tlenu muszą sobie swobodnie
przechodzić, tak? Czyli atomy wodoru będą nam przechodzić do katody, do anodu, anody będą nam przechodzić atomy tlenu i ta błona musi być półprzepuszczalna. Ważne jest, żeby ona była wykonana z takiego solidnego nanomateriału. To nie może być żadna włóknina, która rozwali się po pierwszym zabiegu. Oczywiście taki nanomateriał też nie jest wieczny, tak? On wystarczy nam mniej więcej na 3 zabiegi, natomiast będzie dawał nam o wiele większe bezpieczeństwo i taką pewność, że te środowiska dwa mieszać się nie będą. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób dochodzi w ogóle do powstania tej wody wodorowej, czyli jak rozpoznać to, czy urządzenie jest oryginalne już na tym etapie wytwarzania się aktywnego wodoru, bo będziemy widzieć w środowisku zasadowym, czy w tym środowisku wodorowym, że ta woda mętnieje, tak? Że zaczynają się osadzać jony tutaj magnezu i jony wapnia, więc ona będzie stawała się taka mniej przezroczysta niż ta woda kwasowa. I tutaj to jest bardzo ważne, żeby taki proces następował. Więc to, że będzie się tam to wszystko osadzać, będzie znaczyło, że urządzenie jest w 100% oryginalne. Drugą ważną sprawą będzie sprawdzenie pH. I jak sprawdzić pH bez kupowania pH-metru za kilka tysięcy złotych? Ano wystarczy kupić sobie za kilka złotych takie papierki lakmusowe, które również to pH będą nam sprawdzać, będą nam pokazywać, będą wybarwiać się w odpowiedni sposób przy kontakcie z wodą wodorową i przy kontakcie z wodą kwasową. Przy kontakcie z wodą wodorową papierek lakmusowy będzie się wybarwiał na kolor granatowy, ciemno-niebieski. Tutaj ta woda będzie miała pH około 10, około 11, więc w taki sposób będziemy tutaj wszystko wybarwiać. I możemy przejść do najważniejszego elementu, czyli wprowadzenia naszego medium, czyli wody do tegoż zbiornika. Wodę rozprowadzamy w miarę równomiernie, chociaż to w sumie nie ma jakiegoś bardzo dużego znaczenia, tak? Do mililitra tutaj nie musimy być akurat też tak precyzyjni. I umieszczamy nasz generator, czyli płytki, które są anodą i są katodą. I tutaj cała ta magia będzie zachodzić. Czyli za chwilę zobaczycie, w jaki sposób ta woda wodorowa będzie wytwarzana i jak wygląda ten proces tak fizycznie tak naprawdę. Czyli w jaki sposób będziemy mogli zaobserwować w tym obszarze, jak ta woda, ten wodór będzie się wytwarzał, jak będzie się osadzać i wapń, i magnez. I możemy teraz przystąpić do najważniejszego etapu, czyli wytwarzania wody wodorowej. W momencie uruchomienia urządzenia tutaj już zaczynają się procesy biochemiczne, biofizyczne, czyli już cały proces elektrolizy zaczyna się właśnie od momentu uruchomienia. Czyli w tym momencie, w tej wodzie, która jest mineralna, dochodzi do rozpadu wiązań wodorowych. Czyli woda nam się rozpada na wodór i rozpada nam się na tlen. Tutaj przy anodzie, czyli przy elektrodzie dodatniej będzie się generował i kumulował tlen i na przykład związki siarki czy związki chloru. Tutaj przy tej elektrodzie ujemnej, czyli przy katodzie, będzie nam się odkładał i generował wodór i będą nam się tutaj również odkładać jony wapnia i magnezu. I już na tym etapie można zauważyć, że ta woda mętnieje, czyli tutaj przy tej elektrodzie dochodzi właśnie do wytworzenia się i wytrącenia jonów wapnia i magnezu, co daje nam takie charakterystyczne zmętnienie wody. Jak cały proces się zakończy, to będziemy jeszcze w stanie lepiej zauważyć, w jaki sposób ta woda się wytworzyła i jak to wygląda. Co najważniejsze, to też taki fakt, że generator powinien mieć jak największą moc, taki wodorowy. Najlepsze generatory wodorowe mają około 150 W mocy wyjściowej. Dzięki temu generacja wodoru zachodzi krótko, szybko. Tak? I mamy około 4 minut, gdzie cały proces wytworzenia się wody wodorowej zostaje zakończony.
Są urządzenia, które mają mniejszą moc wyjściową i ona jest około 40 W i wtedy cały proces jest wydłużony, czyli cały ten proces wytworzenia się wodoru trwa około 20 minut. Czyli to ma realny wpływ na przebieg naszego zabiegu, na długość naszego zabiegu i delikatnie jest dla nas delikatnie uciążliwe, tak? Troszeczkę nam komplikuje pracę gabinetową. Więc im większa moc generatora, tym lepiej dla nas, tak? Jeżeli chodzi o pracę. Tutaj bardzo ważnym czynnikiem jest też woda, czyli odpowiednie stężenie jonów wapnia i magnezu, czyli odpowiednia twardość wody, a raczej jej miękkość, bo woda im bardziej miękka, to tym więcej wodoru się w niej wygeneruje, tym większe stężenie tego wodoru w takiej wodzie będzie. Za najlepszą wodę do oczyszczania wodorowego uznaje się wodę, która ma od 83 do 150 mg na litr. Taką twardość wykazuje. Więc tutaj warto zawsze sprawdzać sobie tę wodę. Oczywiście każde dobre urządzenie powinno mieć taki automatyczny system, który będzie nas informował o tym, czy woda, której używamy, jest za twarda, czy jest za miękka, czy jest w ogóle dejonizowana, czyli w ogóle nie ma tam żadnej przewodności, jeżeli chodzi o taką przewodność prądu. Ale też trzeba pamiętać o tym, żeby pomyśleć, jaką wodę się kupuje, w jaką wodę się zaopatruje. Co bardzo ważne, to też temperatura wody. Najwięcej wodoru się generuje przy temperaturze około 20 stopni Celsjusza, więc to jest taka idealna woda dla wytworzenia się wody wodorowej, dla wytworzenia się i generacji w ogóle wodoru. Tutaj już można zauważyć, że ta woda z tej strony staje się bardziej mętna, a co za tym idzie, również staje się bardziej uwodorowana, czyli tego wodoru jest tutaj coraz więcej. I widzimy tutaj, że nasza woda wodorowa już się wytworzyła, czyli pokrywy zmieniły kolor. To taki bardzo, bardzo fajny gadżet, który jest intuicyjny, tak? Bo mówi nam, informuje nas na bieżąco, na jakim etapie przygotowania tej wody wodorowej jesteśmy. I tutaj również widzimy, że woda z tej strony, czyli woda przy katodzie, woda wodorowa stała się bardziej mętna, czyli tutaj ten wodór został wygenerowany. I teraz za pomocą papierka lakmusowego, no właśnie za te przysłowiowe parę złotych, zmierzymy sobie poziom pH, czyli zmierzymy sobie oryginalność naszego urządzenia. Jeżeli macie jakieś urządzenie do oczyszczania wodorowego w swoim gabinecie i nie jesteście tego pewne, nie jesteście pewne, czy ta woda jest oryginalna, czy wytwarza się odpowiednia woda wodorowa, to polecam kupić sobie papierki lakmusowe gdzieś w internecie i sprawdzić te generacje wodoru, czy na pewno macie urządzenie w swoim gabinecie, które będzie działać. Do sprawdzenia ja muszę sobie zdjąć pokrywę w bezpieczny sposób i sprawdzimy sobie, jak ten wodór został wygenerowany. Jak widzicie, mam tutaj taki zwykły papierek lakmusowy, który zanurzamy w wodzie na kilka sekund, w tej wodzie wodorowej i chwileczkę sobie odczekamy. Już widzimy, że ten kolor znacznie się zmienił, więc widzimy, że urządzenie generuje nam 100% wodę wodorową, czyli wodę zasadową, którą będziemy wykorzystywać do oczyszczania, czyli do właściwego zabiegu. Czyli podsumowując, pamiętajcie o kilku bardzo ważnych elementach, na które Wy macie wpływ, to znaczy macie wpływ przy wyborze. To nie są żadne takie bardzo zaawansowane technologie, gdzie musielibyście się znać na, nie wiem, procesorach, na jakimś generowaniu intensywnym energii, przeliczaniu jednostek i wrzucaniu tego gdzieś w komputer, żeby sprawdzić, czy na pewno jest to oryginalne. Wystarczy skupić się na kilku elementach, czyli po pierwsze na obecności elektrod, dwóch różnych elektrod, po drugie na obecności przegrody, która będzie oddzielać dwa środowiska i po trzecie
Pamiętajcie, żeby przetestować to urządzenie u producenta, przetestować je u siebie w gabinecie, żeby mieć pewność, że na pewno ta woda wodorowa została wygenerowana. Czyli musicie być obecni podczas całego procesu testowego, żeby sprawdzić, czy na pewno będzie osadzać nam się tutaj osad, tak? Czyli będą się osadzać jony wapnia i wodoru. I po drugie, czy na pewno pH zostało zasadowe, tak? Stało się zasadowe. Czyli właśnie możecie wykorzystać ten prosty test z papierkiem lakmusowym i sprawdzić, czy pH jest zasadowe, czy zmieni się papierek lakmusowy na kolor granatowy i czy to urządzenie na pewno zadziała, tak? Bo najważniejsze jest to, żeby dać klientom technologię, która będzie dawać im wymierne efekty. Znaczy oni będą widzieć, że ten zabieg po prostu działa. A oczyszczanie wodorowe to zabieg, który daje nam bardzo dobre efekty, jeżeli tylko mamy odpowiednie urządzenie.